Szanowni Państwo, jestem lekarzem, a praca w szpitalu polega przede wszystkim na podejmowaniu decyzji i pozyskiwaniu zgód. Od zgody przełożonego na nasze działanie, po zgodę pacjenta na zaproponowane leczenie. Gdy pewnego dnia podczas stażu usłyszałam takie zdanie: nigdy w życiu nie zdecydowałbym się na przeszczepienie szpiku, nie wiedziałam, co o tym myśleć. Zaczęłam się zastanawiać, czy gdyby rozpoznano u mnie na przykład białaczkę i zaproponowano allotransplantację, czy bym się nie zgodziła, albo na podarowanie komuś potrzebującemu komórek krwiotwórczych, czy Państwo by się zgodzili? Allotransplantacja polega na pobraniu krwiotwórczych komórek macierzystych od innego zdrowego człowieka i przekazaniu ich przeszczepieniu choremu, potrzebującemu odpowiednio przygotowanemu biorcy. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że cierpi na białaczkę lub inny nowotwór krwi i dla tych osób często jedyną szansą na wyleczenie jest właśnie allotransplantacja. Mogą się na nią zgodzić lub też nie. Ale nawet jeśli się zgodzą, to nie wystarczy, bo nie wystarczy zgoda mózgu, musi zgodzić się też reszta organizmu w oparciu o antygeny zgodności tkankowej. Nasze DNA zawiera tysiące genów, których niezgodność może potencjalnie wywołać reakcje immunologiczne czy odrzucenie przeszczepu. Dlatego terapia ta jest obarczona bardzo dużym ryzykiem ciężkich, nierzadko śmiertelnych powikłań. Dodatkowo najnowsze doniesienia mówią o tym, jak istotne jest również serologiczne dopasowanie dawcy i biorcy pod kątem nieobecności przeciwciał przeciwko antygenom wirusa cytomegalii. Większość populacji dorosłych przebyła zakażenie tym wirusem i on uśpiony w ich organizmie czyha na odpowiedni moment, żeby ponownie zaatakować osłabionego immunoterapią człowieka. W swojej pracy doktorskiej zajmę się oceną wpływu tego najczęstszego powikłania, czyli reaktywacji wirusa CMV, na odległe skutki terapii, na ryzyko wznowy czy zgonu ze wznową niezwiązanego. Ośrodek katowicki wykonuje najwięcej w Polsce transplantacji w ciągu roku. Do dziś wykonano ich ponad 5000, dlatego jest to idealne miejsce, aby zebrać odpowiednio dużą grupę pacjentów do badania. Generalnie znalezienie dawcy w pełni zgodnego, dodatkowo niezakażonego, to bardzo trudne zadanie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w bazach na całym świecie stale rosła liczba osób potencjalnie chętnych dawców, dzięki czemu będzie można znaleźć łatwiej dawcę zgodnego i pomóc komuś. Dlatego, Szanowni Państwo, gódźmy się, bo zgoda buduje i pomaga. Dziękuję.